Kapadocji słyszał chyba każdy. Balony, skały, bajkowe krajobrazy, ale mało kto wie, że wszystko zaczęło się od ognia, od wulkanu, który kiedyś ściskał lawą i pokrył to wszystko popiołem. A my postanowiliśmy pojechać tam, gdzie to się zaczęło. Śnieg i ogień zachodu słońca na jego zboczach. Tak wyglądała nasza droga do ojca Kapadocji, wulkanu Arces. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Od połowy maja podróżujemy w stronę Kaukazu, odkrywając po drodze mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W niniejszym odcinku zapraszamy do Kapadocji, krainy bajkowych formacji skalnych. Kapadocja to jedno z tych miejsc, które wygląda jak nie z tego świata. Formacje skalne, jak gigantyczne grzyby, wieże i kominy. Powstałe tysiące lat temu z popiołów wulkanicznych. Wiatr i czas wyrzeźbiły tu bajkowe doliny. Różaną, Gołębią i Miłości. I tę ostatnią wybraliśmy na nocleg. A o poranku dzieją się tu najbardziej niezwykłe rzeczy. Ponad 100 balonów unoszących się jednocześnie o świcie. Znaleźliśmy super punkt na skalnym cyklu Doliny Miłości, z którego mogliśmy podziwiać ten spektakl całkiem kameralnie. Do czasu. Kochani, jak myślicie, że w powietrzu dzieje się dużo w Kapadocji, bo tych balonów jest tam dużo i tam krzyczą, piszczą ci, co są w więzieniu w balonach, to na dole jest prawdziwe Eldorado. Tutaj na koniach pędzą młodzi mężczyźni. Państwo młodzi mają sesje fotograficzno-filmowe. Walka o każdy spot. Samochody, jakieś kabriolety czerwone pędzą wzdłuż klifów. Pierwszy świt w Kapadocji i totalne szaleństwo i na górze i na dole. Ilość par młodych, można by tutaj na tuziny co najmniej, widzieliśmy. Są odpowiednie specjalne panie od trenów, które puszczają takie czerwone treny i te treny tak falują na wietrze. Także jest wesoło. W sezonie spektakl powtarza się każdego ranka. Ale zawsze jest inaczej. Niepowtarzalna kombinacja światła i wiatru sprawia, że co świt jest inne doświadczenie. Kochani, dzisiaj zupełnie inne doświadczenie. Na ziemi jest spokojnie. Nie ma państwa młodych, nie ma koni, nie ma tego całego szaleństwa, co było wczoraj. Natomiast na niebie jest to samo. Setki balonów, wschód słońca o 5 rano. Jest to podziwiać tym razem w ciszy. To jest bardzo przyjemne. Niestety każdy spektakl ma swój koniec. W Kapadocji to lądowanie balonem na przyczepce samochodowej. A to nie jest prosta sprawa.
7 chłopa do tego trzeba, wraz z terenówką i przyczepką. A i tak łatwo to nie idzie. Ostatnie westchnienie balonu do kolejnego poranka. Po balonach Goreme, centrum Kapadocji czeka. Turystyczne, ale niesamowicie urokliwe miasteczko. Szczególnie jak się zapuścicie w uliczki na wzgórzach. Im wyżej, tym ładniej. Pachną? Dobrze. Jak polskie. Czyli mało pachną. Polskie malwesz. Turcji. Wizyta w lokalnej galerii obowiązkowa. Galerii dywanów oczywiście. Nie kupiliśmy dywanu do naszej Toyotki. Ani misia pluszowego. Jak kapusia? Kawusia pyszna, ale zastanawiam się, czy chcę mieszać te lody z tą kawusią, czy oddzielnie jednak. Ja nie wymieszam. Ja osobno. Mam pistację. Trochę cywilizacji też nam się przyda. Wieczorem najlepsze jest oglądanie zachodu słońca nad Goreme z jednego z wielu tarasów na wzgórzach, siedząc po turecku lub jak kto potrafi. Pomiędzy tzw. fairy chimneys formacja skalnych jak domy wróżek. Goreme ożywa o zachodzie słońca, zarówno skały, jak i ludzie. O godzinie 8 wróciły nam siły do życia. 8 wieczorem. Dni są tutaj jak na pustyni. Na to wieczory bardzo przyjemnie. Można żyć od godziny 20 w górach. A przedtem jest długa siesta. Kolejnego ranka spoglądamy na potężny wulkan w oddali. Arches, zwany ojcem Kapadocji. Stoi wciąż dumnie, choć jest uśpiony. Kiedyś miotał lawą i pokrył ten region popiołem. To jego ogień kształtował tę magiczną krainę i jej bajkowe formacje. A my właśnie tam się kierujemy. Do źródła. Do miejsca, od którego wszystko się zaczęło.
Witam kochani. Zaczynamy nasz off-road na wygasły wulkan Arges. Jest to jedna z wyższych gór w Turcji. Nie najwyższa, ale jedna z wyższych. Wulkan ma 3917. Zobaczymy, gdzie uda nam się dojechać. Na pewno nie na sam szczyt, ale tak wychodzi, że droga tam jest na 2600. Powinno się nam udać, a może i wyżej. Zobaczymy. Na wulkan Arcis prowadzi szutrowa droga. Niby nic trudnego, ale nachylenie, wysokość i kurz robią swoje. Bany nie dają rady, ale terenówki spokojnie. Nie mamy śladu Wikloka, więc jedziemy na mapy CZ. I tutaj, cóż, los nasz składam w ręce naszego pilota. No, dzięki bardzo. Miejmy nadzieję, że się uda. Patrzymy, że jest jakiś tutaj szlak. Więc eksplorujemy. Przed chwilą tędy przyjechał traktor, więc przynajmniej wiemy, że traktory jeżdżą tą trasą. I superanckie jest to, że jest początek lipca, dokładnie 7 lipca, a śnieg leży. Ponoć w przyszłości były nawet lodowce. Teraz lodowców nie ma, ale ciągle jest śnieg i po drugiej stronie tej góry jest ośrodek narciarski. Ale teraz nawet w lipcu mamy śnieg. To fajnie wyglądało, jak się jechało taką autostradą tutaj. Z każdym kilometrem robi się coraz bardziej surowo. Jedziemy na górę, jak na razie idzie nam całkiem dobrze. Ten wulkan starowulkan ma dwa wierzchołki, zachodni i wschodni. Na wschodni można tak normalnie podobno dreptać, na zachodni to raczej tylko alpiniści, tacy co potrafią, że tak powiem, się wspinać po skałkach z linami. Masz lata drogę. Ja Cię nie prowadzę. Jadę.
góra jest, jak widzicie, w kolorach rudości, brązów, zieleni, żółci, no po prostu bajka. Jakby ją ktoś pomalował. I jeszcze ta biel. A to po lewej stronie jakie super ma te formacje. Damy się i go pokonamy. Ostatni odcinek podjazdu jest najtrudniejszy. A on, Arches, coraz większy, coraz bliżej. No nie. I jeszcze ta chmurka, bo słuchajcie, całe niebo niebieskie, a w środku piękna biała chmurka. Nie no, po prostu jest absolutnie zjawisko. Bajka. Bajka. Mamy jakieś 100 owiec O, na środku. Więcej? Ile? 200 owiec? I stoją do nas kuprem, więc nawet oni nie widzą, że my tu jesteśmy. I co teraz? O. I mamy pad. Ile ich tu jest? Może użyjemy drona, żeby je trochę przepędzić. Bardzo ładnie stoją. Bardzo ładnie stoją, To ale jest dlaczego super. kuprami do nas? Może ona coś pije? No właśnie tak się zastanawiam, czy tu jest woda. Co by miało sens, ale mi się wydaje, że one się chowają od słońca. Że chowają głowy w dół, bo tam jest cień, który sobie same tworzą.
zrobił kolejny zator. Teraz też. Thank you. Wygląda na to, że pasterze usypali taki wał na drodze, żeby strumyk płynął w dół, a nie na drogę. Nie będziemy tego niszczyć. Zatrzymaliśmy się tam 100 metrów niżej. Nie będziemy tutaj dalej cisnąć, bo wolimy się przejść na piątkę. Ale hajko zrobili. Jeszcze tylko nie wiemy dokąd. Ogólnie w kierunku wulkanu. Tak. Szczytu wulkanu. A jutro może? A jutro może, zobaczyć. Pomyśl. No zobacz. Robimy teraz rozeznanie. Cofamy się, szukając płaskiego miejsca na nocleg. Proszę zobaczyć, jakie wspaniałości. Proszę zobaczyć. O! O. A to jest tak, jakbyśmy byli w najlepszej restauracji. Ładnie. Ale z dużo lepszym widokiem niż w najlepszej restauracji. Nareszcie zimno. Po 2 dniach patelni teraz mamy lodóweczkę. Jest, ja nie wiem jak to jest możliwe, wyjechaliśmy z Kapadocji i tam było bardzo gorąco i tego samego dnia jesteśmy na wulkanie i tu jest bardzo zimno. Nie przesadzaj. Trzeba się po prostu ciepło ubrać. Wymienione czapeczki z Islandii i z Wysp Owczych. I żona się mi sprawdzają. zwędziła moje rękawiczki, jak widzicie. O poranku jest już cieplej. Cieszymy się śniadaniem z widokiem. Razem z naszymi nowo poznanymi sąsiadami. To już prawie 2 miesiące w drodze i wiecie co? Człowiek zaczyna patrzeć inaczej. Na to, co naprawdę ważne, a na to, co nie. Nie mamy wanny, ale mamy widoki, które zostaną z nami na zawsze. Nie mamy planu na cały tydzień, ale budzimy się w miejscach, których nie planowaliśmy nawet zobaczyć. Nie musimy pędzić. Wystarczy być tu, razem, w drodze. I okazuje się, że nie tylko my bardzo polubiliśmy naszą Toyotę.
W base campie wulkanu poznaliśmy Annę i Richarda, wspinaczy, którzy szykowali się na zdobycie szczytu. Z kaskami, czekanami, z linami. I usłyszeliśmy, bez sprzętu nie macie szans. To jest lodowiec. Więc nie poszliśmy na szczyt. Ale też nie zrezygnowaliśmy do końca. Po południu ruszyliśmy. Chociaż kawałek. Chociaż do linii wiecznego śniegu. Świat spowolnił. A wulkan zaczął płonąć ciepłymi barwami. Juhu! Widzimy lodowiec! Ale nie idziemy. Kamienie są sypkie, nie mamy sprzętu i pomału zbliża się zachód słońca. Kostos Zakynthos, strój wspinaczkowy. Nie mamy raków i hełmu, ale okularki, jak się okazało, w plecaku zostały zabrane pod lodowiec. Możemy pływać w tej rzece. Kolory boskie. Zachód słońca, a ten wulkan jest po prostu boski. Wulkan aż płonie. Absolutnie jest przepięknie, bajkowo. Warto się wybrać przed zachodem słońca na ten chętnie. Było szalone, Ale zdążymy. zdążyliśmy most. Tutaj Zdążymy. Chciałabym wrócić do Norweżowi. Bo ten jest rozsądny. Nie pozwalał pójść dalej już. To ja. Tak, Rozsądny. powiedział, że po tych skałach nie należy chodzić po ciemku. Przejście przez strumień górski odnalezione. Pięknie. Moja koziczka górska. Słoneczko już jest tutaj. Niziutko. Zeszliśmy, jak zapadał zmrok. Przy szumie strumienia powoli. Na dole herbata
ciepły śpiwór i ten obraz rozżarzonego ciepłymi barwami wulkanu. A jutro ruszamy dalej. A wy? Dajcie nam znać w komentarzach, ile kilometrów dzieli was od Kapadocji i czy chcielibyście zobaczyć ten zakątek Turcji.